Siemanko, widzieliście kiedyś V4 w Cruiserze? Ja nie i europejscy producenci motocykli też nie, ale Chińczycy wpadli na to, żeby do takiego pięknego Cruisera zamontować malutką 600 cm V4. Serdecznie zapraszam Was na test tego motocykla, chyba zdaje się, że pierwszy w Polsce. Malutka V4 od QJ Motor. W historii motocykli nowoczesnej, tej po 2000 roku, chyba nikt z europejskich producentów nie odważył się wsadzić silnika V4 do takiego motocykla. Dla tych, którzy nieco mniej znają historię motocykli i orientują się w silnikach, to warto powiedzieć, że motocykle z silnikami V4 najlepiej sprawdzają się w motorsporcie, na przykład w MotoGP. V4 doskonale kręci się powyżej 8-10 tysięcy obrotów i wtedy uzyskuje maksymalny moment obrotowy i maksymalną moc. W niższym zakresie obrotów pracuje chrapliwie, może nie tak jak V2, ale powiedzmy, że od 2 do 4,5 tysiąca obrotów taka charakterystyka silnika pasuje do tego motocykla. Natomiast dlaczego nikt nigdy wcześniej nie spróbował takiego rozwiązania? Wydaje mi się, że QJ Motor próbuje wyważyć trochę otwarte drzwi. Zamiast skorzystać z silnika, który ma przecież w gamie, w SVT 650 na przykład, V2, która tam generuje 70 koni, no to próbuje zrobić coś zupełnie nowego. I słuchajcie, dla kogo taki silnik, czy taki motocykl z takim silnikiem jest przewidziany? Myślę, że dla tych, którzy niespecjalnie lubią wibracje. Mogłoby się wydawać, że starsi jeźdźcy tego właśnie oczekują. Natomiast nowa generacja, młode pokolenie być może chce bardziej smooth przemieszczać się po mieście. Jestem świeżo po teście dwóch innych cruiserów, których test zresztą znajdziecie na tym kanale, tutaj po prawej stronie. Więc można powiedzieć, że jestem w rytmie cruiserowym. I teraz jeżeli miałbym tą 600 porównać do 700, którą, tak jak wspomniałem, widzieliście na tym kanale, i do Vulcana, no to jest to zdecydowanie inny motocykl, mimo tego, że z profilu wygląda bardzo podobnie. Oczywiście różni go nie tylko silnik, ale również zawieszenie i detale. Można byłoby powiedzieć, że jest tutaj nieco więcej cruisera w cruiserze. Starsi jeźdźcy kupują te motocykle dla galanterii tych motocykli, czyli dla wszystkiego, co powoduje, że one wyróżniają się na rynku. Zauważcie, że tutaj chromów nie mamy prawie w ogóle, być może oprócz tej małej wstawki, która niestety nie jest chromowana, jest plastikiem. Fajnego charakteru dodają też kominy. Ze względu na V4 mamy tutaj układ wydechowy podzielony na dwa segmenty. Komin lewy, komin prawy. One oczywiście wyglądają bardzo groźnie, natomiast nie generują, no już w tych czasach w sumie nic nie generuje pięknego dźwięku, jak wychodzi z fabryki. Nie generują może jakiegoś pięknego dźwięku, ale wyglądają okazale. Jeśli mówimy o dźwięku, to warto posłuchać, jak ten motocykl odpala. Co prawda na kanale widzieliście już, jak Kuba odpalał go w studiu na shortsie i jaki jest dźwięk. Odpala, słuchajcie, bardzo poważnie brzmi. I tak jak mówiłem, w tym zakresie obrotów do 4000 brzmi naprawdę chrapliwie i fajnie. Spróbujemy tak przegazować. Dobra, zgasimy, żebyśmy się lepiej słyszeli. Tak jak wspomniałem na początku, do okolic 4,5 tysiąca brzmi naprawdę fajnie i jazda po mieście w takim zakresie obrotów jest bardzo przyjemna. No może nie nazwałbym tego przesadnym gulgotem, ale jest to jednak jakaś namiastka starej V2. Co prawda puryści tematu cruiserów mówią, że prawdziwy cruiser tylko z V2. Słuchajcie, powyżej tych 6-7 tysięcy obrotów ten motocykl brzmi oczywiście jak totalny sport, dlatego nieco dziwna jest sytuacja, kiedy jedziecie tym motocyklem po trasie, która zresztą jest nad nami, bo nagrywamy pod wiaduktem, i ludzie, których wyprzedzacie, po prostu słyszą szust takiej szlifierki, bo taki dźwięk ma ten motocykl. Silnik to czterocylindrowa V-ka rozwarta w 90 stopniach. Generuje 54 N i 68 koni. Niestety te konie generowane są w górnym zakresie obrotów, czyli w okolicach 10,5 tysiąca. Jeśli chodzi o newty, to w okolicach 8 tysięcy. I jak to się sprawdza na drodze? W połączeniu z tą, moim zdaniem, lekko za krótką skrzynią biegów do motocykla pasowałoby na trasy przynajmniej dołożyć jeszcze jeden bieg. Fajnie sprawdza się na niskich obrotach, jak się pomyka po mieście między kamienicami. Wtedy jest fajnie. Jak jedziemy w nieco dłuższą trasę, to na 6. biegu
jedziemy w okolicach 4500 obrotów, 95 km na godzinę i jak przyspieszamy do 120, to wydaje się, że te obroty są już zdecydowanie wyższe, silnik więcej pali, więc on raczej, mimo tego, że to V4, to na tym zdecydowanie fajniej jeździ się w niższym zakresie obrotów. Całkiem nieźle, elastycznie przyspiesza od tych 2,5 do 4, tak jak mówiłem. Warto, jeżeli rozmawiamy o napędzie i silniku, to warto również wspomnieć o pasie napędowym, że ten motocykl nie jest napędzany łańcuchem, tylko pasem napędowym. Dla tych, którzy nie wiedzą, dlaczego tak jest, warto również wspomnieć, że w cruiserach długość tego łańcucha od zębatki zdawczej do zębatki tej z tyłu jest tak długa, że ten łańcuch obijałby się po prostu o wahacz, dlatego w tych motocyklach, gdzie długi byłby ten zestaw, stosuje się pas napędowy. W czym on jest lepszy od łańcucha? Wytrzymuje mniej więcej tyle samo, około 30 000 kilometrów, natomiast nie wymaga serwisowania, więc nawet jeżeli jedziecie w kałuże, jedziecie w deszczu, dokładnie w takiej aurze jak mamy dzisiaj, to nie musicie tego smarować, więc jest trochę mniej kłopotliwe w trasie. Skupmy się teraz na systemie wyświetlania danych. Chodźcie tutaj bliżej, pokażę Wam, jak wygląda wyświetlacz. On jest okrągły, w zasadzie rozmiarem jest dokładnie taki sam jak w SR-VC 700, natomiast design jest inny. Wszystkie dane wyświetlają się dokładnie tak samo jak w tamtej sztuce, czyli mamy tutaj obrotomierz wyskalowany do 12 000 obrotów, temperaturę cieczy chłodzącej, pozostałe paliwo, oczywiście również te diodki i ikonki dotyczące tego, co z motocyklem akurat się dzieje. Tutaj jest wycieczka, możemy sobie wejść do środka, zobaczyć, co tutaj możemy poprzestawiać. Gwarantuję Wam, że będziecie tutaj tylko raz, dlatego że mamy takie ustawienia jak zegarek, jasność, możemy zmienić mile, kilometry, język i tak dalej, więc są to bardzo podstawowe informacje. Na plus zasługuje fakt, że do tego motocykla możecie podłączyć telefon i nawigować na tym małym wyświetlaczyku. Jeżeli jesteśmy już przy kierownicy, to skupilibyśmy się teraz na zestawie przycisków, dlatego że one są umiejscowione w sposób unikalny. Zobaczcie, jak pracują kierunki. Ciekawy jestem, czy QJ Motor zgłosi to jako patent, bo na przykład w Harley'u jest to zrobione w taki sposób, że jeden kierunek jest z tej strony, a drugi jest po prawej stronie. Zobaczcie, nie ma tutaj tego typowego dzyndzla, który obsługujemy lewym kciukiem. Tutaj, żeby włączyć kierunek, należy po prostu nacisnąć, a żeby go wyłączyć, należy nacisnąć go jeszcze raz. Dokładnie działa to tak samo z drugiej strony. Trąbka, która w wielu motocyklach, prawie we wszystkich, jest umiejscowiona tutaj na dole. No tutaj trochę w niespodziewanym miejscu, trzeba się oczywiście do tego przyzwyczaić. No i to, co jest jeszcze inne niż we wszystkich pozostałych motocyklach, to nie ma tutaj na szczycie tego dzyndzla, którym manewrujemy długimi światłami, tylko jest dostępny tutaj. I teraz tak, możecie go włączyć na stałe, popychając to do przodu, a jeżeli chcecie zamrugać, żeby ostrzec kogoś, że na przykład zdechły lis leży na drodze, to właśnie w ten sposób trzeba to zrobić. I teraz to, co się dzieje po prawej stronie, też bardzo ciekawa rzecz, bo w większości doskonałej motocykli klawisze służące do przechodzenia po tym wyświetlaczu są z lewej strony, natomiast tutaj są z prawej. Ten guzik do odpalania motocykla jest czarny, czyli nie odróżnia się. W większości motocykli jest czerwony i jak wsiadł na ten motocykl mój kolega, to się pytał, jak go odpalić, czyli jego umysł zarejestrował, że w większości motocykli tak to właśnie wygląda, więc motocykla nie potrafił odpalić. I tutaj jeszcze jedna taka dziwna rzecz. Zobaczcie, zupełnie osobnym przyciskiem obsługuje się kontrolę trakcji. Zazwyczaj trzeba gdzieś wejść, pogrzebać głębiej, a tutaj można to zrobić, uwaga, w trakcie jazdy, nie trzeba się zatrzymywać, wystarczy długo ten guzik przycisnąć. Jeżeli chcecie jeździć permanentnie, bez kontroli trakcji, czego nie polecam w takiej aurze na przykład jak mamy dzisiaj, to możecie wejść głębiej do menu i po prostu wyłączyć to na stałe. Motocykl waży w okolicach 210 kg i QJ Motor postanowił zainstalować tutaj dwie tarcze o dosyć dużej średnicy 300 mm. Na zacisku mamy QJ Motor, natomiast w dużej części chińskich motocykli są to po prostu tańsze marki Brembo, czyli Huany. Nie wiem oczywiście na pewno, czy tutaj tak jest, natomiast ten zestaw w zupełności wystarcza do tego, żeby zhamować ten motocykl nawet z dużych prędkości. Jeżeli jesteśmy z przodu, warto wspomnieć również o zawieszeniu Marzocchi, które w zasadzie wydaje mi się, że we wszystkich QJ motorach, we wszystkich modelach tej marki jest w zasadzie zainstalowane. Tutaj nieco droższy zestaw, bo możemy
regulować. Zawias z tyłu jest inaczej rozwiązany niż w modelu SRV 700, dlatego że tam mamy centralny wahacz, a tutaj zobaczcie, teoretycznie rozwiązanie bardziej archaiczne, bo mamy dwa amortyzatory równolegle po lewej i po prawej stronie, no i w środku sprężyny. Mogłoby się wydawać, że to będzie działać gorzej, ale to zawieszenie jest dużo bardziej komfortowe akurat w tym rodzaju motocykla niż ten monowahacz z tyłu, tak jak jest w SRV-ce 700. Skoro jesteśmy przy ziemi, to zajmiemy się oponami CST, czyli chińskie rozwiązanie, opony w stylu balonowym, tak trochę jak w boberach. Muszę Wam powiedzieć, że ja nie mam wielkiego zaufania do tych opon, natomiast nie mam dziesiątek tysięcy kilometrów przejechanych. Jeździliśmy w deszczu, w słońcu niespecjalnie, bo niestety taki mamy deszczowy lipiec, natomiast ani razu ta opona, no bardziej z tyłu, bo przód to wiadomo, że się nie uślizguje, ta opona z tyłu ani razu mi się nie uśliznęła. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to one nie są, mówię o oponach w stylu bober, a nie o tym, że te konkretne, to te opony trochę gorzej się prowadzi się motocykl na tych oponach niż na takich typowych szosowych. Natomiast do takich zastosowań, do jakich został przewidziany ten motocykl, jeżeli będziecie jeździć spokojnie, to myślę, że żadnych nerwowych sytuacji raczej nie uświadczycie. Przynajmniej ja do tej pory nie uświadczyłem. Warto też powiedzieć tutaj o tej kontroli trakcji, bo tak się zastanawiałem, do czego ona jest potrzebna w takim motocyklu z niezbyt dużym momentem obrotowym. Natomiast jeżeli mamy takie opony, kontrolę trakcji i deszcz, to jest to fajne rozwiązanie, które zapewnia więcej bezpieczeństwa niż jakby go nie było. Prowadzenie jest nieco lepsze niż w tych cruiserach, których testowałem do tej pory. Kierownica jest prosta, a nie taka jak wydłużona, tak, że nieco ręce wyżej i pozycja jest taka, bym powiedział, co może idiotycznie zabrzmieć, ale bardziej sportowa, bo człowiek jest trochę pochylony do przodu i ten motocykl, nie potrafię niestety tego wytłumaczyć, jakie zasady fizyki na to działają, ale on skręca lepiej i manewruje się nim lepiej niż SRV-ką 700 czy takim Vulcanem S-em. Zobaczcie teraz na moją pozycję. Kolana są minimalnie, ale jednak więcej niż pod kątem 90 stopni, więc jest w miarę wygodnie. Jeżeli jesteśmy już przy ziemi, to warto też powiedzieć o skrzyni biegów. Ona nie jest najprecyzyjniejsza na świecie. Nie wiem, czy to jest ta sama skrzynia biegów, która we wszystkich innych motocyklach spod marki QJ, natomiast najtrudniej wbić jest mi szósty bieg. Nie wiem, czy mam za małe nogi, czy zjadłem za słabe śniadanie, ale czasami muszę po prostu poprawiać po 2, po 3 razy, żeby ten szósty bieg wbić. Być może jest to kłopotliwe, że tą nogę mam, nie wiem, za daleko czy za blisko. No i moi drodzy, krótkie podsumowanie tego motocykla. Po pierwsze, dla kogo on jest? Myślę, że dla zupełnie nowej grupy odbiorców, dla tych, którzy chcieliby pomykać w stylu cruiser po mieście, ale nie lubią wibracji, nie lubią silników dwucylindrowych. Tutaj mamy pełną gładkość zarówno w niskiej partii, jak i w wysokiej. 29 990 zł za malutką V4. Pytanie, czy się to przyjmie, czy będą na to klienci. Wydaje mi się, że jest grupa młodych ludzi, którzy mogą być zainteresowani tego typu motocyklizmem. Serdecznie Wam dziękuję, zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na tym kanale. Do zobaczenia w następnej produkcji.